Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Dzisiaj przychodzę do Was z ważnym tematem, przynajmniej według mnie jest to tak naprawdę bardzo ważny temat, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Bo żyjemy w czasach, kiedy to w internecie pokazuje się idealne życie, idealne relacje, są jacyś coache sukcesu i nie wiadomo jacy inni, którzy dają rady po prostu wyciągnięte według mnie ze śmietnika. I od razu Wam mówię, ja też nie jestem jakimś psychologiem, nie jestem specjalistą w ogóle w dziedzinie miłości, czyli tego, o czym chcę dzisiaj rozmawiać, ale obserwuję świat. Obserwuję świat, obserwuję ludzi i bardzo bym chciała dać Wam kilka rad od siebie, tak po prostu. Ponieważ mam też swoje doświadczenia w tym temacie i wiem, że na samych czyichś doświadczeniach nie da się nie wiadomo czego, wiecie, przekazać, ale myślę, że jednak to, co obserwuję i to, co też przeżyłam, że może Wam to w jakiś sposób pomóc. Dlatego o tym chcę po prostu z Wami porozmawiać. Miłość. Miłość romantyczna. Co to jest w ogóle miłość? Powiem Wam szczerze, że ja też tego nie wiedziałam i nie wiem, czy do tej pory wiem, czym tak naprawdę jest miłość. Według mnie mogą być naprawdę przeróżne definicje miłości, zwłaszcza, że nie tylko jest miłość romantyczna, ale też przyjacielska, rodzinna, miłość do swoich pasji. Ale ja tutaj chcę się skupić stricte na miłości romantycznej, bo uważam, że wiele, zwłaszcza młodych osób, może potrzebować takiego trochę wake-up call, ale nie chcę, żeby to też brzmiało nie wiadomo jak strasznie, także chill, spokojnie. Oczywiście każdy patrzy na to, jak tylko chce. Nie każdy musi mieć te same priorytety w miłości. To jest absolutnie naturalne. Są różne języki miłości i każdy ma prawo mieć totalnie inny język miłości. Jednak są pewne rzeczy, które według mnie nigdy w miłości prawdziwej nie powinny występować. Zacznijmy może od tego, że kiedyś usłyszałam w jakimś filmiku na TikToku takie zdanie, że miłość to spokój. I jeżeli czujemy skrajne emocje, jeżeli mamy kogoś spotkać, to nie jest miłość, tylko obsesja. I szczerze zgadzam się z tym. I sama na początku się w ogóle broniłam przed tą tezą, bo też byłam w takim momencie, kiedy się totalnie zauroczyłam pewnym chłopakiem i mówię sobie, nie no, przecież ja jestem zakochana. Nie. To była obsesja. W ogóle zauroczenie. Wiecie, zauroczenie, zakochanie i miłość to są trzy różne rzeczy. Bo zauroczenie, no to ktoś nam imponuje czymś. Czy to wyglądem, czy to charakterem, czy to swoimi czynami, słowami, whatever. I my jesteśmy po prostu tym, no zauroczeni, tak? Jesteśmy w niebo wzięci i czujemy takie wow do tego, no nie? Takie mamy wow. Zakochanie, z tego co słyszałam, zakochanie może się pojawić już po 4 minutach od spotkania kogoś. Ale zakochanie to nie jest miłość. Dlatego ja osobiście nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. Zakochanie, według mnie, zakochanie to jest już coś więcej niż zauroczenie, że już jakby czujemy takie motyle w brzuchu, no nie? Że to nie jest tylko takie coś, że ktoś nam zaimponował czymś, ale rzeczywiście czujemy jakąś więź z tą osobą. Ale to jeszcze nie jest miłość. Miłość to spokój. Miłość to decyzja. Miłość to nie tylko są te emocje, te motyle w brzuchu. Miłość to są wspólne decyzje, wspólne życie, wspólne stawanie naprzeciw konfliktom. Miłość jest poważną rzeczą i bardzo dużo osób, według mnie, mówi o miłości, kiedy tej miłości tak naprawdę nie ma. I ja sama to robiłam. Żeby Wam to trochę rozwinąć, to opowiem o swoich doświadczeniach i o tym, że warto otwierać się na miłość, na zakochanie i w ogóle na poznawanie ludzi, ale też pod pewnymi warunkami, przynajmniej wychodząc z tego, czego się nauczyłam poprzez te doświadczenia, ale do tego wszystkiego przejdę, bo temat jest naprawdę bardzo złożony. No ja Wam powiem wprost, że ja nie miałam ciekawych przeżyć
romantycznych, że tak powiem. W sensie w większości z nich nie wspominam dobrze, okej? I w ogóle z perspektywy czasu nie wiem, czy kiedykolwiek czułam stricte zakochanie. Serio. Pomimo tego, że miałam chłopaka. I to nie jest w tym momencie absolutnie przytyk w jego stronę. Jeżeli ten podcast, ten odcinek trafi do tego chłopaka, to jakby nie mam jakby nic za złe, nie? Do tego przejdę, absolutnie. Zacznijmy od tego, że ja w ogóle od najmłodszych lat bardzo potrzebowałam opieki jakiegoś chłopaka, w sensie takiej troski ze strony akurat chłopaka. Dlatego, że mieszkałam z samą mamą i jakby mój tata żyje, mam z nim kontakt, ale no, nigdy nie czułam stricte takiego, wiecie, takiej ojcowskiej troski. O tym nie będę mówiła w internecie, bo to nie jest miejsce na to. Mogę powiedzieć, że teraz z tatą mam takie całkiem spoko relacje. Jakby jak już jestem dorosła, to już wiecie, wiele sobie wyjaśniłam, wiele przepracowałam. Jest git. Ale wiem, że wykształciło mi się daddy issues. Oj, wiem to. Tak czy siak teraz się nauczyłam w ogóle patrzeć na to daddy issues nie tylko pod kątem romantycznym, ale też pod kątem ogólnym, że nie wiem, jacyś przyjaciele płci przeciwnej, czy ktokolwiek, wiecie, jacyś starsi chłopacy, których znam i w ogóle, że jak mi okazują troskę, to ja nie patrzę na to pod kątem romantycznym, tylko patrzę na to jest dobry człowiek, no nie? I jakby trochę karmię to swoje daddy issues, nie mówię, że nie, ale już nie pod tym kątem, że chciałabym, żeby każdy z nich został moim chłopakiem, bo się o mnie troszczy. A kiedyś tak trochę myślałam i było ciekawie w moim życiu. Oj, było ciekawie. Także przejdźmy sobie do tej mojej historii. W ogóle pamiętam, że nawet w przedszkolu czy w podstawówce się mówiło: o, mam chłopaka, ale sorry, wiecie jak to jest, my byliśmy dziećmi. Ja chodziłam do podstawówki, która miała 6 klas, więc w 6 klasie ja wychodziłam ze szkoły, w sensie kończyłam tą szkołę podstawową, mając 12 lat, bo poszłam rok wcześniej do szkoły, więc w wieku 12 lat to ja byłam dzieckiem. Autentycznie, to ja byłam dzieckiem. I wtedy absolutnie byłam za młoda, żeby w ogóle wiedzieć, czym jest miłość. Więc według mnie w takim wieku to jest takie, wiecie, gadanie dla gadania i tyle, nie? Że jakby może jakieś zakochanie się u kogoś pojawi, zauroczenie na pewno może się pojawić, bo wtedy też ludzie dorastają, hormony buzują, ale miłość, no nie wiem, no jakby jest to takie dyskusyjne według mnie. Bo jednak skoro miłość to decyzja, czy 12-letnia osoba ma na tyle już poukładaną głowę, żeby myśleć o byciu z kimś w kontekście wspólnych decyzji, w kontekście wspólnego życia? Nie sądzę. Tak serio na poważnie. No ale wracając do mojej historii, poszłam sobie do gimnazjum i tam był pewien chłopak, z którym się znałam już od paru dobrych lat i wtedy coś mi kliknęło. Nie pamiętam co, naprawdę, ale się nim totalnie zauroczyłam. I wiecie, traktowałam to jako zakochanie, a tak naprawdę to była obsesja, bo kiedy miałam się z nim spotkać, to od razu wiecie, motyle w brzuchu na pełnej, skrajne emocje, takie, że Jezus Maria, ja go znowu zobaczę, oh my god! Jezu, nie, nie mogę w ogóle nie mogę z tego jak, co ja miałam w głowie, nie? W sensie ja rozumiem, miałam 13 lat, miałam po prostu burzę emocji, jeszcze byłam w zaburzeniach psychicznych, to już w ogóle te emocje wywalały poza skalę, ale ja też byłam w takim momencie, że ja nie byłam w stanie dokładnie nazwać tych emocji. Wiecie, dokładnie ich przypasować, przyporządkować do tego, co tak naprawdę czuję. I słuchajcie, to było moje pierwsze tak potężne zauroczenie, że wiecie, ja też się bałam mu powiedzieć o tym, więc na początku nie mówiłam. Tylko na początku pisałam wiersze. Pisałam miłosne wiersze o tym chłopaku. Pisałam miłosne piosenki o tym chłopaku. Ale to było na tyle dawno, że nie pokażę wam ich. Nie pokażę. W pewnym momencie wyznałam mu, że mi się podoba.
I on powiedział, że o tym pogadamy. Jak się spotkamy znowu, tam, nie wiem, za tydzień mieliśmy się spotkać jakoś czy coś, czy za tydzień po prostu być sam na sam i wtedy o tym pogadać. Ja czekałam na to jak na szpilkach. Naprawdę. I wtedy, kiedy byliśmy sam na sam, on w ogóle tego nie przywołał. W ogóle. I ja zaczęłam to tłumaczyć. Może zapomniał. Może zapomniał, może, nie wiem, miał ważniejsze problemy na głowie. A tak sobie myślę, nawet jeśli zapomniał, to znaczy, że nie znaczyłam dla niego tyle, co myślałam, że mogę znaczyć. Jakby please, naprawdę please. I ja mu o tym przypomniałam i on mi rzeczywiście powiedział, że no wypadło mu z głowy, jutro o tym pogadamy. No i znowu byliśmy sam na sam, rzeczywiście razem pogadaliśmy sobie o tym i on gadał jakieś tam teksty, że no w tej sytuacji jesteśmy na jakiejś granicy i możemy zrobić krok w przód albo się cofnąć. I wiecie, ja cały czas motyle w brzuchu i jakby ja to wtedy uważałam za takie wzniosłe, takie dojrzałe. Mm-mm. To nie. Jakby ja powinnam już zobaczyć wcześniej red flagi, no ale byłam zbyt zaburzona i zbyt młoda, żeby je zobaczyć. Dlatego teraz was przestrzegam. No i słuchajcie, ostatecznie zgodził się, żeby być razem, ale to nie jest ten związek, o którym mówię, że miałam chłopaka, bo nie traktuję już tego z perspektywy czasu jako związku. I wiecie, tu nawet nie chodzi o to, że nie wiem, ani razu się nie pocałowaliśmy, bo to jest drugorzędna kwestia. Po prostu się wydarzyło dużo dziwnych rzeczy, dużo złych rzeczy. Z perspektywy czasu wiem, że w ogóle dla niego nie znaczyłam na pewno nic więcej niż koleżanka, a on się zgodził pewnie z grzeczności, w sensie zgodził się na bycie razem. Przy okazji wydarzyła się też taka rzecz, że jak już miałam 14 lat i byliśmy sami w moim domu, w ogóle w totalnie, wiecie, celu pomocy w lekcjach, dosłownie miałam mu pomóc w lekcjach. I w pewnym momencie tak z sytuacji wyszło, że no wyjął wiadomo co ze spodni i jakby ja nie chciałam patrzeć i on i tak powiedział, żebym patrzyła i wziął moją rękę, żeby nią dotknąć tego. Więc po czasie dowiedziałam się, że to jest akt molestowania. No cóż, życie. Nie no, wiecie, nie chcę tego dewaluować, jakby coś. Po prostu chodzi o to, że ja już mam do tego dystans. W sensie, może nie do końca, ale już jest lepiej, tak? Leczę się z tych traum. Po prostu nie chcę go mieć w swoim życiu i w swojej głowie, tego chłopa teraz. No i wywalone, nie? Jakby nie chcę robić, co chcę w swoim życiu. Chociaż już napisałam piosenkę o nim, w sensie w tym kontekście. I planuję ją wydać. I ona jest nie tylko o nim. Ale no, to w swoim czasie, bo jak będę gotowa, to wydam. No ale wracając, ja wtedy w ogóle nie widziałam, że to jest coś złego. Ja w ogóle wtedy myślałam, że to jest po prostu swego rodzaju obrzydliwe, ale nie powiedziałam mu tego w twarz, bo się bałam. I w ogóle to jest bardzo złożony temat, więc ja nie zamierzam tutaj się rozgadywać o moich traumach, okej? Po prostu ja z nim nie zerwałam. Wiecie, do którego momentu z nim nie zerwałam? Aż nie poznałam mojego byłego. Ja dosłownie jeszcze wtedy twierdziłam, że byłam z tym pierwszym chłopakiem, kiedy spisałam się przez Messengera z moim byłym, po prostu, żeby się spotkać, żeby się poznać. W drugi dzień znajomości już się całowaliśmy. I ja jakby zgodziłam się na to, dlatego że on mi okazywał troskę i poczucie bezpieczeństwa, którego nigdy nie czułam. I to mnie zauroczyło. A ja byłam święcie przekonana, że ja jestem już zakochana od razu. Let's go! Ale i tak pamiętam, że wtedy w ogóle czułam się bardzo źle z tym, że właśnie czułam, jakbym zdradziła tamtego chłopaka, bo poniekąd żyjąc z świadomością, że jestem w związku z tamtym chłopakiem, to była swego rodzaju zdrada, tak? I nie jestem z tego dumna akurat, z tego aspektu, ale to w ogóle była bardzo złożona sytuacja, naprawdę. I ja się czułam z tym źle. Ja pamiętam, że czułam się z tym strasznie źle, że ja czułam, jak mi się trzęsie wszystko w środku.
Dlatego napisałam do tego pierwszego chłopaka, że zrywam z nim. Napisałam, bo nawet nie wiedziałam, czy jest w Tomaszowie, czy jest trochę daleko u swojej rodziny. I teraz wam powiem, czemu między innymi nie traktuję tego, co było z pierwszym chłopakiem, jako związek. Bo on sam później mówił ludziom, że to nigdy nie był związek. No i teraz oczywiście się z nim zgadzam, więc luz. Wtedy mnie to zabolało, ale teraz to nawet nie chcę, żeby to ktokolwiek kiedykolwiek potraktował jako związek. Tak czy siak, wiem, że z tym pocałunkiem zrobiłam źle, mimo wszystko. Z drugiej strony nie żałuję, bo tak się zaczął ten związek z tym moim byłym. Ale wiem też, że ten związek nie miał przyszłości. I wtedy ja myślałam, że my będziemy zawsze razem, że ja wezmę z nim ślub, że ja będę miała z nim dzieci i że będzie pięknie. Miałam 14 lat, przypominam. Ale teraz po czasie mogę wam powiedzieć, co tam nie klikało. Oboje mieliśmy problemy. Oboje mieliśmy toksyczne zachowania. Nie nadawaliśmy kompletnie na tych samych falach. Ale ja chyba mu się spodobałam w jakimś sensie. Nie wiem, co on dokładnie czuł do mnie, to on sam musi sobie ogarnąć. Ja po czasie wiem, że ja byłam strasznie zauroczona, ale raczej chyba nigdy nie zakochana. I to jest już moja jakby kwestia wewnętrzna. Że to nie jest tak, że chciałam coś złego, że to nie jest tak, że byłam na siłę. Ja byłam wtedy święcie przekonana, że to jest miłość. Ale to nie była miłość. I tak jak mówię, nie mam nic do tego chłopaka, pomimo tego, że oboje mieliśmy toksyczne zachowania. I było dużo zarówno pięknych chwil, jak i trudnych chwil w tym, ale nie żałuję tego związku. Ja pamiętam te piękne chwile i mam takie wow, chill, no nie? Jakby fajnie było. Teraz po prostu patrzę na kwestię właśnie zauroczenia, zakochania, miłości zupełnie, zupełnie inaczej niż wtedy. My w ogóle byliśmy z tym chłopakiem 3-krotnie, czajcie? I jakby mówi się, że nie wchodzi się 2 razy do tej samej rzeki. Ja uważam, że drugą szansę można dać, ale trzeciej już na pewno nie. I że ja w ogóle po drugim razie się nie zorientowałam, że wracanie 3. raz nie będzie miało sensu. Ale wróciłam. Dlaczego? Bo jak byłam sama, to brakowało mi poczucia bezpieczeństwa i troski. Fun fact, później po jakimś czasie chciałam wrócić 4. raz, kiedy on w ogóle był z jeszcze inną dziewczyną, ale mu się nie układało. I ja zaczęłam mu gadać, że może do niego wrócę i w ogóle, dlatego że dalej potrzebowałam poczucia bezpieczeństwa i troski. I ja nie robiłam naprawdę tego złośliwie. Ja po prostu pragnęłam tego. Ja tego szukałam, gdzie się da. Ja to chłonęłam. Naprawdę tego się nie da opisać słowami. W momencie, w którym czegoś nam brakuje całe życie, po prostu szukacie na wszystkie sposoby tego później. Nawet podświadomie. I ja to robiłam całe życie. Ja nie czułam poczucia bezpieczeństwa, które każde dziecko powinno czuć. Tak, powinno być chronione. Ja tego nie czułam nigdy. Więc ja zaczęłam szukać takiego, może trochę father figure, albo nie wiem, taki bardziej big brother figure, ale w kontekście romantycznym i zaczęłam po prostu chłonąć to, jeżeli dawali mi troskę. Serio, nie warto. Nie warto, uwierzcie mi. I mówię to jako osoba, która dalej poszukuje tego poczucia bezpieczeństwa, tak? Dalej poszukuje tej troski. Wszędzie, tak naprawdę. Ale to już nie jest tak, że ja teraz patrzę właśnie na każdego faceta jako na potencjalnego chłopa. Swojego, nie? Tylko patrzę na to jako wyraz troski. Po prostu. I tego, że komuś na mnie w jakimś stopniu zależy. W jakim? Nie wiem. To już jest jego sprawa. Ale zależy mu. I mogę się z tego cieszyć, że mu zależy. I ja mówię tutaj stricte o facetach, no bo jednak to daddy issues we mnie długo siedziało i dalej trochę siedzi. To wyobrażenie też takiej miłości z dawnych lat, ale do tego przejdę później. Tylko też nie chcę powiedzieć, że w dawnych latach nie było innej orientacji, okej? Jakby spoko, bo tutaj, jeżeli chodzi o miłość, ja mówię o wszystkich orientacjach, okej? Okej? Jakby totalnie. Zresztą ja sama wiem, że jestem biseksualna. W sensie, że pod kątem seksualnym pociągają mnie
różne płcie. Ale pod kątem romantycznym, jeżeli chodzi o orientację romantyczną, dalej nie wiem. Dalej próbuję to w sobie zrozumieć. Czy ja jestem serio heteroromantyczna, bo jednak wyobrażam sobie siebie w relacji romantycznej z chłopakiem? Czy ja jestem biromantyczna, tylko na tyle mi siedzą właśnie te daddy issues i to wyobrażenie dawnej miłości, że nie jestem w stanie sobie teraz wyobrazić relacji romantycznej z dziewczyną. Nie wiem. I wiecie, na ten moment serio jakbym miała z kimś być, to z płcią przeciwną. Ale nie wiadomo, co będzie dalej. Nie wiadomo. To muszę jeszcze w sobie odkryć, dlatego teraz ja w ogóle nie lubię szufladkowania, więc ja nie chcę też tego jakoś za bardzo rozkminiać. Bardziej w miłości, wiadomo, decyzje, też trzeba logicznie trochę pomyśleć, w sensie logicznie, jejku, w sensie chodzi mi o to, żeby myśleć w tej miłości, że nie można się ponieść tylko i wyłącznie emocją, ale jednak głównie w miłości się człowiek ponosi tym emocjom i to jest absolutnie naturalne, więc nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Ale ja jestem otwarta, po prostu. Tylko, że stricte romantyczne jakieś przeżycia miałam z facetami, więc gadam o facetach. Jak coś. No i wiecie, po prostu ja po czasie wiem, że ja trochę miałam tak, że jak jakikolwiek facet okazywał mi troskę i bezpieczeństwo, to ja już myślałam, że się zakochałam i od razu chciałam z nim być. I od razu czułam po prostu skrajne emocje. I od razu tak naprawdę wpadałam w obsesję na punkcie tego chłopaka, bo dawał mi coś, czego nigdy nie miałam. Dlatego teraz chcę Was przestrzec i Wam uświadomić, że nie da się zakochać w danych czynach. Nie da się. Zakochujesz się w osobie. Zakochujesz się w całym człowieku z całym pakietem wszystkiego, co on ma. A nie, że wiecie, ktoś wam coś da, ktoś wam coś powie i od razu to jest zakochanie, miłość. To tak nie działa. I a propos tego, że bierze się człowieka z całym jego pakietem, to chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz teraz. Nigdy, przenigdy dla nikogo się nie zmieniajcie. I nie chodzi mi o to, żeby teraz być, nie wiem, oschłym dla ludzi i powiedzieć, no ja tak mam, nie zmienię się. Nie. Chodzi mi o to, że na przykład, tak mówiąc stereotypowo, dziewczyny, poznajecie faceta, który jest super dla was i w ogóle zakochujecie się, jesteście zauroczone, whatever, i on mówi, że on woli szczupłe dziewczyny. I wy nagle mówicie, okej, czyli ja muszę schudnąć, żeby on mnie zauważył. Nie, nie, nigdy w życiu tak nie róbcie, okej? Gdyby miał was zauważyć, to już by was zauważył, od razu. A jeżeli rzeczywiście po schudnięciu by was zauważył, to znaczy, że dla niego liczy się tylko wygląd i niech spada na drzewo. Autentycznie. W sensie wiadomo, można mieć swoje preferencje i tak dalej, ale please, jakby nie zmieniajcie siebie dla kogoś, tylko po to, żeby z wami był. Ja tak też próbowałam robić, wyobraźcie sobie. Naprawdę. Jak na przykład usłyszałam, że chłopak, który mi się podobał już w ogóle, nie wiem kiedy to było, ze 2 lata temu, ale później z tego też nic nie wyszło i on mnie też potraktował tak naprawdę, mówiąc wprost, jak szmatę, więc aktualnie mam go gdzieś i niech spada. Ale nie no, usłyszałam, że słucha jakiejś muzyki, tam puszczał mi jakąś muzykę, że on ogląda pewne rzeczy, więc ja w sumie chciałam zacząć oglądać to samo, słuchać tego samego, żeby mieć z nim o czym gadać. A tak naprawdę mnie to nie interesowało. Tylko po prostu chciałam robić to, co on. Jakby to nie miało sensu. To nie miało sensu. I wiecie, można mieć różne priorytety w miłości. Można, nie wiem, priorytetem czyimś mogą być rzeczywiście wspólne zainteresowania, ale jakby nie ma sensu zmieniać swoich zainteresowań tylko po to, żeby mieć te same zainteresowania, co ta dana osoba. No, niech ta dana osoba znajdzie inną osobę, która ma te same zainteresowania. Nie ma co się do czegoś zmuszać. Bądźcie zawsze sobą i zawsze Wam będę to powtarzać. Nawet jeżeli jestem świadoma, że w pewnych sytuacjach trzeba przyjąć jakąś postawę, aby na przykład po prostu przetrwać, bo są jakieś trudne sytuacje tego wymagające. Okej, ale bądźcie sobą w tym wszystkim.
Nie ma sensu się zmieniać tylko po to, żeby ktoś nas zauważył. Serio, mogę wam powiedzieć totalnie szczerze, z ręką na sercu, że nie warto być z byle kim. I naprawdę lepiej jest już być samemu. I warto czasem dłużej poczekać na tą odpowiednią osobę. I wiadomo, nie zawsze będzie tak, że jak wejdziemy już w naprawdę jakiś nawet mega wartościowy związek, to przetrwa całe życie. Nie zawsze tak jest. Nawet powiedziałabym, że często tak nie jest. Ale to nie znaczy, że wtedy straciliśmy czas. Po prostu wtedy to znaczy, że tak miało być. Trzeba mieć swoje standardy, swoje priorytety. I tu nie chodzi o to teraz, że na przykład, nie wiem, mogą mi się spłakać chłopczyki w komentarzach, że o, na pewno sobie wyobrażam jakiegoś typa z sześciopakiem, jakiegoś wyglądającego jak jakiś boss mafii i w ogóle... Nie. Każdy ma swoje priorytety. Dla niektórych priorytetem jest wygląd, dla niektórych charakter. Dla mnie osobiście priorytetem jest charakter totalnie, chociaż wiadomo, na wygląd też się patrzy, bo to jest pierwsza rzecz, którą widzimy. Ale u mnie to po prostu musi kliknąć coś, że z kimś się dogaduje, z kimś się nie dogaduje. Ale to jest na razie na etapie dogadywania się. Później patrzymy, co jest dalej. Czy ta relacja się rozwija, czy się nie rozwija. Normalne. I wiecie, to nie jest tak, że każda relacja może się zacząć, że o, jesteśmy już w związku. No nie, że ledwo się poznaliśmy, już jesteśmy w związku. Bo nawet bym powiedziała, że to jest mało zdrowe. Lepiej kogoś poznać i być na stopie koleżeńskiej najpierw, może potem przyjacielskiej i później wejść w ten związek, że później się okaże, że jednak was ciągnie do siebie, że jest to zakochanie i podejmujecie decyzję, że chcecie być razem. To jest według mnie bardzo zdrowe. Wiadomo, że czasem ponoszą nas emocje i why not? Może ktoś kiedyś, nie wiem, pozna kogoś, kto od razu mu się spodoba i niedługo później będą razem i będzie z tego związek na całe życie, że akurat tak mega dobrze kliknęło. I też nie mówię, że to jest jakieś bardzo złe. Ważne, żeby wiedzieć, co się robi, tak? I ważne, żeby patrzeć na całego człowieka, a nie tylko na to, jakby, że nie wiem, daje nam troskę. Na przykład, patrząc z mojego doświadczenia, albo że nie wiem, że jest szarmancki. Na przykład, że ktoś chce szarmanckiego chłopa. Ale ten chłop może mieć inne wady, których dana osoba nie akceptuje. Ale i tak z nim jest, bo jest szarmancki. To nie ma sensu. I wiecie, każdy ma swoje priorytety i ma prawo je mieć. I właśnie o to chodzi, że ludzie muszą się po prostu dobrać ze sobą, bo wiadomo, że jak się z kimś jest, to się akceptuje jego wady i się bierze całego człowieka w pakiecie ze wszystkim, co ma. I na przykład w moim przypadku, powiem wam totalnie od siebie, że jest coś takiego u mnie, że nie byłabym w stanie być z osobą, która ma totalnie konserwatywne poglądy. Bo dla mnie kwestia poglądów jest mega ważna. I nie byłabym w stanie być z osobą, która ma skrajnie inne poglądy niż ja. Bo jeżeli mamy podobne poglądy, nie takie same, bo to jest normalne, że tak może być, to jeszcze może przejdzie, to też zależy w ogóle od całokształtu tej osoby. Ale gdyby ta osoba miała naprawdę skrajnie inne poglądy, nie byłabym w stanie z tą osobą być. I to jest na przykład jeden z moich priorytetów i mam prawo go mieć. I wy macie prawo mieć swoje priorytety. Tylko że właśnie chodzi o to, że jeżeli z kimś jesteśmy, to bierzemy człowieka razem z jego wadami. I na przykład spodobałby mi się, powiedzmy, mega przystojny dla mnie osobiście facet. No nie, coś kliknie, ale nagle się dowiaduje, że ma inne poglądy. I kiedyś ja bym powiedziała, że to nieważne, bo on jest taki super i on może będzie chciał ze mną być. Teraz mam takie, to już nie będzie z tego nic. Nie będzie z tego nic, bo ja wiem, że nie przeżyłabym z taką osobą w związku. I wiecie, na przykład, wracając w ogóle do kwestii miłości z dawnych czasów, w sensie tego, jak kiedyś była pokazywana miłość i jak teraz. Bo to też trochę mnie tak boli. W sensie, wiecie, teraz jest bardzo spłycona ta miłość w wielu przypadkach, że internet w sumie promuje to, żeby, wiecie, próbować w ogóle. Wiadomo, można próbować, ale taka rozwiązłość w tym wszystkim i taka właśnie nieszanowanie tej swojej seksualności trochę jest dla mnie dziwne. I jakby nie mówię, że tutaj jest złe, jeżeli ktoś się przespał z ilomaś osobami. No absolutnie nie. Tylko chodzi o to, żeby nie iść z byle kim do łóżka,
tylko żeby po prostu wiedzieć, z kim się idzie do łóżka i wiedzieć, co się robi. I wiecie, nieważne, czy to były 2 osoby, czy to było 10 osób. No i jeżeli te 10 osób to były świadome wybory z osobami, z którymi osobiście coś już, wiecie, klikało, to czemu nie spróbować? Według mnie też aspekt seksualny jest bardzo ważny. Bardzo ważny w związku. Nie jest u mnie priorytetem jakimś, ale jest bardzo ważny, że też trzeba się dobrać pod tym kątem. A jeżeli nie do końca jesteśmy dobrani, to pracować nad tym, żeby się jakby dopasować do siebie. I o tym też mieliśmy w ogóle dużo na studiach, bo miałam taki przedmiot o seksualności i płodności. I da się dopasować do siebie pod kątem seksualnym. I myślę, że teraz warto przejść w ogóle do kwestii zaufania, bo jednak też seksualność jest bardzo powiązana z zaufaniem, przynajmniej w moim przypadku, że jakby no nie poszłabym do łóżka z kimś, komu nie ufam w większości, bo w sensie, że nie mówię w pełni, bo nie wiem, czy komukolwiek ufam w pełni. No nie, ale że wiecie, jeżeli nie ufam komuś w 90%, nie pójdę z nim do łóżka, please. No ale właśnie, jak otworzyć się na tą miłość? Bo ja jestem też świadoma, że bardzo dużo osób może mieć z tym problem, tak jak ja, może mieć trust issues. Ja nad tym absolutnie pracuję, bardzo mocno. W ogóle nad wieloma rzeczami pracuję pod kątem terapeutycznym, w sensie na swojej terapii, no, z moją terapeutką. I zacznę tutaj oczywiście od siebie, bo tak mi będzie najłatwiej, że no miałam sytuację z tym chłopakiem, wiecie, kiedy miałam 14 lat, tą bardzo nieciekawą sytuację i w sumie karalną, ale nigdy ten chłopak nie został ukarany i nigdy nie będzie ukarany, no ale trudno, jakby to akurat życie. Chociaż tutaj, jeżeli chodzi o przestępstwa seksualne, to naprawdę wieszałabym każdego za jaja. Każdego sprawcę. Czy sprawczynię. No to sprawczynię nie za jaja, ale wiecie, to... Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? Głównie mam rant na facetów tutaj, wiecie, bo... No bo jednak statystycznie jest to zdecydowana większość i ta sytuacja z tym chłopakiem sprzed lat to nie jest jedyna sytuacja, którą przeżyłam. Przeżyłam inne sytuacje i nie mówię tutaj o przypadkowych sytuacjach, bo z przypadkowymi, że tak powiem, facetami, których nawet nie znałam i gdzieś po prostu zaczepiali na ulicy czy coś, to też było. Ale też miałam jedną bardzo porządną sytuację, która trwała bardzo długo i na ten moment chyba nie jestem gotowa o tym mówić w internecie. Zresztą ostatnio mówiłam o tym na terapii, że mam ogromną ochotę powiedzieć o tym wam, światu. W sensie światu to jest, wiecie, taka trochę hiperbola, ale chodzi o to, że mam ochotę wam o tym powiedzieć, trochę was przestrzec, też trochę wtedy zrzucić z siebie tą traumę, ale muszę sobie dać czas i popatrzeć na to pod wieloma kątami, z wielu stron, aby wiedzieć, kiedy będę dokładnie na to gotowa i czy kiedykolwiek będę na to gotowa. A jeżeli tak, to w jakiej formie to zrobić? Także to jest już tutaj długa kwestia, aczkolwiek wiem, że to doświadczenie też wpłynęło na to, że ja po prostu przestałam ufać. W sensie facetom. Pod kątem tego, że w pewnym momencie uznałam, że ja się przed żadnym facetem nigdy w życiu nie rozbiorę. Wiecie, że nigdy nie wejdę w jakieś seksualne relacje, bo po prostu nie, bo się boję, bo nie. Teraz wiem, że warto się otworzyć, warto zaufać, ale trzeba uważać. Jakby fajne jest wyrobienie w sobie, w głowie, takiego radarku. Taki radarek na czerwone flagi. Ja to w sobie wyrabiam cały czas. To się nazywa intuicja, by the way. Ale wiecie, chodzi o to, żeby mieć taki radarek, że jeżeli coś na mnie klika, to żeby być taka okej, jakby mam oko nad ciebie, na to, co robisz i będę patrzeć, czy ci zaufać, czy nie. Tylko nie warto mylić intuicji z lękiem, bo to jest bardzo cienka granica pomiędzy tymi dwoma rzeczami, zwłaszcza jeżeli ma się tego typu przejścia. I ja myślę, że też macie swoje przejścia.
I jeżeli tego odcinka słuchają osoby, które kiedykolwiek przeżyły jakąkolwiek formę przemocy seksualnej, to chcę Wam od razu powiedzieć, że nie jesteście w tym sami. Jeżeli tylko macie możliwość, zgłaszajcie to na policję. Wiadomo, że nie zawsze policja się bierze za takie rzeczy, wiem, ale warto próbować. Warto próbować. Bo to jest straszne, że policja się nie bierze za takie rzeczy, a ci wszyscy sprawcy powinni zostać ukarani. Ja naprawdę jestem cięta na przestępców seksualnych. Jak tylko usłyszę o jakimś, to mi się po prostu tak odpala, że sobie nie zdajecie sprawy. Ale już wychodząc poza to, ja wiem, że po różnego rodzaju przejściach, po różnego rodzaju złamanych sercach, po różnego rodzaju krzywdach ciężko jest się otworzyć, ciężko jest zaufać. Ale warto się otworzyć, tylko po prostu trzeba znaleźć różnicę pomiędzy intuicją a lękiem. I warto też rozmawiać ze swoim lękiem. Ja ostatnio o tym miałam na terapii i to było potężne, to był dla mnie przełom. Naprawdę ogromny przełom. Warto wyobrazić sobie lęk jako postać. Jakąkolwiek, wiecie, że po prostu ten lęk obok was jest, że to jest postać i że gadacie do niego. No nie? Bo wasz lęk on nie wie, że wy pracujecie nad sobą i on myśli, że on dalej musi być duży. A on może być już mniejszy. I powiedzieć do niego, że słuchaj, cieszę się, że jesteś moim systemem alarmowym, ale moja odwaga i moja chęć zaufania jest już silniejsza niż ty. I szczerze, ja to zaczęłam robić. I to mi serio pomogło. To mi serio pomogło, jak nie wiem. I właśnie dlatego ostatnio zrobiłam pewną rzecz powiązaną też z traumami, która bardzo, bardzo mnie przerażała, ale zrobiłam to. Zrobiłam to. Pomimo lęku. Dlatego chcę Wam powiedzieć, że warto się otwierać i warto mówić do tego lęku, że jest systemem alarmowym i że jesteśmy wdzięczni mu za to, ale nie musi być aż tak duży, ale równocześnie intuicyjnie próbować wyłapywać czerwone flagi. I na koniec chciałam Wam powiedzieć, że nie szukajcie na siłę. Lepiej być samemu i poczekać dłużej na kogoś, kto serio będzie Was wart. Bo sami sobie też możecie dawać te wszystkie rzeczy, których Wam brakowało. Tak samo ja teraz. Właśnie mi brakowało cały czas tej troski, tego poczucia bezpieczeństwa. Ja mogę to dawać sama sobie. Nie szukam drugiej połówki po to, żeby mi to dawała. Oczywiście to też, ale to nie jest jakby pierwszorzędna rzecz. Ja szukam drugiej połówki, w sensie nie szukam. Chodzi mi o to, że jak już będę miała drugą połówkę, to po to, żeby po prostu z nią spędzić życie i kochać ją. Tyle. Także z tym Was zostawiam Was z tymi rozważaniami. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat zakochania, zauroczenia, miłości. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Love ya so much.